w Indiach mają krowy, a tutaj mają osiołki święte. Ale ty jesteś sprytny, jeszcze z 2 herbatami to zrobiłeś gorącymi. Jak kozica. Ja jestem normalnie zachwycony tym miejscem. Patrz, tam ludzie idą. Tam są jakieś budynki na górze. Aha, dobra. Chodź, idziemy tam zobaczyć. Yo! Dzisiejszy odcinek spełnienie mojego marzenia, zobaczenie Petry, czyli 6 z 7 cudów, nowych cudów świata. Zostaje jeszcze tylko Machu Picchu, które będzie pod koniec listopada. Wczoraj widzieliśmy już odcinek, wczoraj już widzieliśmy Petrę nocą, ale dzisiaj zobaczymy dniem, także jest coś wspaniałego. 5:30 pobudka, żeby po 6 tutaj być. Teraz jest dokładnie 6:30. Ale to też możemy dodać, bo dużo osób poleca iść o godzinie 6. Ale o godzinie 6 jest ciemno. W tym czasie, co my jesteśmy, wiesz, może latem już jest widno. Może jest inaczej, ale teraz jak my jesteśmy, to już jest ciemno jeszcze i szkoda nam ominąć coś. Musieliśmy tak. poczekać chwilę, żeby się jasno zrobiło. Pan w sklepie poczęstował nas herbatką właśnie. Do tego rogalik banan i zaraz ruszamy na zwiedzanie Petry. Super. Czeka nas cały dzień chodzenia. Tak naprawdę myślimy, że około 8 godzin zwiedzania, ale naprawdę fajnego zwiedzania. Także oglądajcie ten odcinek. Popatrzcie, jak macie Jordan Passa albo nie, to i tak musicie przyjść po bilety, żeby Jordan Passa zeskanować, ale chciałbym wam pokazać. My zapłaciliśmy za Jordan Passa 75, a samo wejście tutaj, tutaj macie ceny. Jeden dzień 50, jodów 2,55, a 3,60. Zapamiętuj. Zaczynamy Petry zwiedzanie. Już chusta zawiązana, poprosiłem jednego z panów przewodników, którzy tutaj są, żeby mi w tym pomogli. Czeka nas bardzo, ale to bardzo udany dzień. Zrobiło się już jasno, zaraz słońce wstanie. Thank you so much. I możemy zaczynać. Thank you. Grzesiu, nie wycinaj tego. Dobrze wyszło, ale jeszcze raz. Nagraj jak... Again. Normalna trasa ludziom zajmuje tam pewnie całą godzinę, żeby dojść. Nam pewnie zajmie 3. Zdjęcia i filmy wszystkiego dookoła. Jak to będzie? Ready? Chodźcie zobaczyć, jak wygląda wąwóz. Bo to jest coś, czego naprawdę nie mogłem się doczekać w Petrze. Wspaniałe. Świetnie za nami wygląda. Trochę jest ludzi, ale i tak jest super. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak jestem szczęśliwy, że tutaj jest. Mega. A wam serdecznie polecam. Będziecie mieli okazję przyjechać do Jordanii, do Petry. Przyjedźcie. Niesamowite. Kiedy wybierali nowe 7 cudów świata, oczywiście Petra tam trafiła. Razem z Taj Mahal w Agrze w Indiach,
z murem chińskim, z Koloseum w Rzymie, z Jezusem Chrystusem w Rio de Janeiro, Chiczenicą w Meksyku i ostatnie to było Machu Picchu w Peru. 7 nowych cudów świata. Zostało mi tylko jeszcze jedno, żeby zobaczyć, które zobaczę pod koniec listopada, czyli Peru, Machu Picchu. I wczoraj tak sobie myślałem, jakbym chciał wybrać jeden najlepszy z nich, który tak po prostu, taki, który po każdemu bym polecił, to się nie da. Bo każdy ma coś sobie wyjątkowego, każdy jest inny i każdy jest niesamowity, dlatego wcale się nie dziwię, że właśnie te miejsca zostały wybrane na te 7 nowych cudów świata. Idziemy dalej. Dobra, może w ogóle powiedzmy sobie, co to jest Petra. Więc jest to miasto założone przez Nabatyjczyków, czyli taki starożytny lud. I oni słynęli z tego, że właśnie budowali te miasta w skałach. Petra jest szacowana mniej więcej na lata takiej od III do I wieku przed naszą erą, aczkolwiek widzieliśmy też informacje o troszeczkę innych latach, ale wiadomo, to nie było tak, że to miasto było założone od jakiegoś konkretnego okresu do jakiegoś konkretnego, więc no powiedzmy, że to przez jakiś czas trwało, ale bardzo dużo zniszczeń powstało w wyniku trzęsienia ziemi w III wieku naszej ery. Dobrze też powiedzieć o tym, że Petra to jest na pewno największa atrakcja Jordanii. Na 100%. Jeśli nie oglądaliście wcześniejszych odcinków, no to warto też o tym powiedzieć, że Jordania tutaj w tej części świata jest najbezpieczniejszym krajem, w którym w ogóle nic się nie dzieje, tak pod względem żadnych bitew i tak dalej. Wszędzie dookoła, każdy kraj, który otacza Jordanię, tak, coś tam się dzieje, są konflikty jakieś i tak dalej. Tutaj jeden człowiek stąd nam powiedział, że oni tutaj nie chcą tego, thank you so much, że oni studiują, są rozwinięci, oni wiedzą, że wojna jest czymś złym. Także jeśli myślicie o tym, żeby przyjechać, jeśli macie pewne jakieś obawy, nie bójcie się, bo to jest naprawdę bezpieczny kraj, który warto zobaczyć. I warto też zobaczyć stolicę. Jak nie widzieliście odcinka ze stolicy, wróćcie sobie do niego, bo dla nas my myśleliśmy, że stolica będzie takim najsłabszym punktem, a była taka świetna. Ja w ogóle powiem wam szczerze, że jak planowaliśmy podróż, no i ta Jordania, Piotrek strasznie się opierał na tą Jordanię, a ja miałam takie... Nie było to w ogóle na liście moich, powiedzmy, marzeń, a jak tutaj jesteśmy, to naprawdę jest to jedno, no naprawdę top w ogóle krajów, jeden z top krajów. Ja wiedziałem, że będzie fajnie, bo ja po prostu czekałem na tę Jordanię, żeby zobaczyć tą Petrę i mówiłem Ali, że będzie fajnie i dopiero zmieniła podejście, jak zobaczyła. Ja nie zmieniłam podejścia, bo ja wiedziałam, że będzie fajnie, ale nie spodziewałam się, że aż tak O, już wychodzimy. Ale czad. I co wy na to? No, co wy na to? Jestem My się zachwycony. jaramy strasznie. To jest niesamowite. Wyobraźcie sobie jedną rzecz. Jak kiedyś ludzie potrafili zrobić takie coś, a teraz nie potrafią. Teraz są leniwi po prostu. No potrafią. No, dobra, no potrafią wykuć, by wykuli, no ale teraz by to kuły maszyny. A wtedy kuli to ludzie. Nie wiem, czy to jest kwestia lenistwa, czy po prostu tego, że mają teraz, po prostu jesteśmy rozwinięci. Łatwe czasy są, nie ma co, my żyjemy w najłatwiejszych czasach, nie ma co ukrywać. Tak, ale po co sobie utrudniać, jak można sobie ułatwiać? Tak, ale pomyślcie takie coś. Jak można było zrobić coś takiego? Jak można było takie Machu Picchu zrobić? Piramidy postawić? To jest po prostu... No, zobacz, jak to fajnie to wygląda. Ale dronem jakby tutaj tak, nie można na pewno. No, ale by było do więzienia za to zamknęli. A w Jordanii więzienie na pewno nie fajne. No, we don't want picture. Five. I co, da się? Ej, ale masakra. Normalnie jest tutaj przejście, ale nie pozwalają, zagradzają przejście. O. Mafia. Ej, naprawdę, no po prostu zagrodził nam koleś przejście, powiedział, że nie można i trzeba zapłacić. I dziecko stoi i chcą od nas 35 zł. No video, please. No video. Why no video? No video. What? No video. And that why we came here? Ej, nie no, po prostu to jest masakra.
Bardzo to jest niefajne tutaj, naprawdę. Dobra, teraz tutaj trzeba się wspiąć, żeby zobaczyć. Tam jest takie piękne miejsce, na którym się siada. Kłócą się między sobą cały czas. Chcieli po 5 od osoby. Nie dajcie się tak załatwić. Ja myślę, że 5 to i tak jest oszustwo, co my zapłaciliśmy. W ogóle to, że trzeba tutaj płacić niby, to jest oszustwo. No ale dla tego widoku, co tu będzie, dobra. No, ja nie lubię takiego zachowania po prostu. Mają monopol. Ale będzie warto na pewno. Ale wspinaczka jest. Ale się jeszcze przebiera. Tam pójdziemy na tą miejscówkę dokładnie, ale tutaj też sobie chcemy zrobić. No i szczerze, 35 zł wydać, żeby sobie zrobić tu zdjęcie, żeby nagrać fajny film. Oj, zdaniem warto. Nie, no jasne, że warto. Wiadomo, Mnie że tylko to to było wkurza, że to jest oszustwo. Ale co, no tak ci ludzie tutaj zarabiają, no nie ma co się dziwić. Oni żyją z turystyki, zarabiają na turystach. No i tak Nie. im daliśmy mało. Okej, dobra, znowu mamy odmienne zdanie. Ja uważam, że nie można mówić, że tak zarabiają ludzie, bo oszustwo to jest oszustwo. Oszustwo, ale oni są stąd, oni są lokalnymi. My jesteśmy tylko turystami. To tylko jesteśmy co? gośćmi Ale to jest ich oszustwo. kraju. Dobra. Także oni sobie zarabiają na takich ludziach jak my, że przyjeżdżają oglądać ich piękny kraj i piękną Petrę. I tak uważam, że to... Tak, ale to mogą zarabiać tak jak zarabiają. Bilet kosztuje przecież 500 zł tutaj, czy tam... Jakie piątki? Dobra, więcej, mniej, 300. 350 chyba? No. No i w ten sposób na nas zarabiają. To nie lokalni ludzie, tylko państwo zarabia. I co? Fajnie? Świetnie. Właśnie robimy jeszcze zdjęcia do reklamy z moich nowych produktów, które zrobiłem z Extreme Hobby. Taśka, koszulki będą niedługo, będą też takie bluzy, też z mapą świata, spodeneczki takie kąpielowe. Fajne, takie to ja bym sama chętnie miała. Nosiła. Do tego worki podróżnicze, które bardzo się przydają i bardzo mało miejsca zajmują. Podróżnicze i treningowe oczywiście, bo rzeczy z treningów też wchodzą. Dodatkowo jeszcze są rashgardy, koszulki na ramionczkach. Świetna seria jest, naprawdę. Patrzcie, jaka fajna stylowa. A jak? Tak. Zobaczycie takie foty, ale to wbijajcie na Instagramy do nas. Tam macie na bieżąco. Teraz idziemy na herbatkę do miejscowych, bo oczywiście w cenie jeszcze jest herbatka. I tu jak wejdziecie na samą górę, macie taką piękną miejscówkę. Herbatka z lokalnymi. Bardzo słodka, jak zwykle. Oni uwielbiają słodką herbatę. I to nie, że słodką. To dla mnie? Przesłodzoną. Dziękuję. Idziemy dalej. Thank you, my friend. Bye bye. Thank you very much. Have a nice day. You too. Have a nice day. Have a nice life. Ej, musisz ode mnie coś zabrać. Czekaj. A telefon? Nie? Ale ty jesteś sprytny, jeszcze z 2 herbatami to zrobiłeś gorącymi. Jak kozica. A kelnerem. Ale też tak w górach musiałeś chodzić po takich skałach? Kelnerem na statku na sztormach. Nie było trzymać. Dobra, chodźmy dalej. Ale tu są super ujęcia. Ala skacz, dasz radę. Dasz. Nagrywaj mojego upokorzenia jeszcze. No właśnie o to chodzi. No jeszcze kawałeczek, jeszcze. O Jezu, udało się. Nie dam rady nawet bez herbaty z tego zejść. Da se radę. Teraz jeszcze mam gorącą herbatę. Nieźle. Nie, najgorsze, że tu jest piasek i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć.
ale było tak warto, że po prostu... No, zarąbiście. Jak tu będziecie, nawet się przez sekundę nie zastanawiajcie, czy warto, Naprawdę. czy nie warto. A zapłaciliśmy 5 za 2 osoby. Ja cofam to, co mówiłam wcześniej. Fajne to jest. Warto. Można nawet im zapłacić. Warto. Wiecie, co jest kolejną zaskakującą rzeczą? Co naprawdę jestem bardzo zaskoczony pod tym względem, że tutaj w Petrze pamiątki są tańsze niż gdzieś na mieście. Tu taniej kupicie na przykład magnesy, arafatkę. My myśleliśmy, że arafatkę kupiliśmy za 5 dinarów i to jest świetna Super cena. bo się targowaliśmy jeszcze. A tutaj możecie za 2 są bez targowania. Za 2 na przykład. Albo 3, albo 5, no wiadomo. No, okej, to pewnie jest trochę mniejsza i może jakieś, nie wiem. No ale to jedna arafatka Ale i tak ją tak. użyjecie tylko raz. Albo, no dobra, my jeszcze drugi raz na pustyni. No. Ale magnesy na przykład. Ja w Amanie kupowałem jeden magnes dla rodziców. Za Pozdrawiam dinara. serdecznie. I ja też. I Ali też oczywiście rodziców. Dobra, pozdrowimy wszystkich Wszystkich rodziców. świata. No, tam kupowałem jeden magnes za jednego jordańskiego dinara, a tutaj widziałem na przykład 5 za jednego. Albo 3 lepsze za jednego. Ciekawe, czy to jest też ta sama jakość, nie? No ale... No ale sam fakt, no w Amanie powinno być tanio, bo to jest stolica. A jest drożej niż w najbardziej popularnym miejscu w całej To Jordanii. jest ciekawe bardzo. Dziwna akcja. Dobra, ruszamy na dalsze zwiedzanie. Nie, bo najpierw mamy... mi zawierzesz arafatkę. mamy jeszcze bardzo dużo zwiedzania, ale trzeba Ali zawiązać. Ja jestem normalnie zachwycony tym miejscem. Patrz, tam ludzie idą. Tam są jakieś budynki na górze. Aha, dobra. Chodź, idziemy tam zobaczyć. Wiecie, jak ciężko jest nieraz poustawiać wszystko, żeby dobrze wyglądało? Krzywo. Krzywo? To tu może da bliżej. O plecak. Uwaga, tutorial, jak wiązać niepoprawnie arafatkę. Czy poprawnie? Bardzo poprawnie. Ja już jestem w Jordanii od paru dni, także wiem, co robię. Zobaczmy. Może jakoś ładniej zawiązać. Piotrkowi wiązał jakiś Lokalny. beduin lokalny. No czekaj, ale musimy poprawić. Co myślicie tutaj cisnąć? To jest całkiem nie, na moje oko jest bardzo dobre. Bardzo. Jeszcze raz. Próba numer 2. Ej, Moim zdaniem wszystko jest elegancko. Ja chyba wiem, dlaczego tutaj są te farpasty, dlaczego to jest tutaj, bo mam taki pomysł, bo chyba jest zawiązane. Nie, na pewno. Nie słuchajcie. Ona chce zrobić zły obraz mojej osoby w waszych oczach, ale tak nie jest. To jest bardzo dobrze zawiązane, bo robiłem to... Ej, tam się też idzie do góry. Robiłem to już drugi raz w życiu, także nie mogę. Pierwszy raz można zepsuć, ale drugi raz to już nie raczej. To już trzeci. 2 razy się tych samych błędów nie popełnia, wiecie jak jest. Tak, próbuję sama teraz. Myślę, że moje wyglądało jako Pięknie, wyglądasz jak szczotka do tego. Szczotka do zamiatania taka albo do mycia się. Nie będzie wyglądał jak księżniczka, jak to indyjska. Mhm. Okej. Na pewno, na pewno. Teraz spinaczka w kolejne miejsce ładne. Jak się zaglądniemy do środka, jak to wygląda.
Jak to mówią, ciasny, ale własny. Tu wam mieszkali niskorośli. O, to jest amfiteatr. Ja uważam, że Ali zrobiłem bardzo dobrze, ale chciała poprawę. No, up, like just like that. No, to też tak ładnie wygląda. Tak? No ładnie, ale chyba lepiej bez... Because it's not practical. Ale chciałabyś kupić sobie kamień? Chciałabym, no. Może was to teraz bawić, ale widzieliśmy naprawdę, jak ktoś kupował kamień. Stąd wziął za jednego tego dinara, za 7 zł, zamiast wziąć stąd za darmo. Wszędzie pamiątki. Co? Idziemy zobaczyć do środka. O! Tu jeszcze takie coś. Fu, jak to śmierdzi. To chyba była publiczna toaleta. Nie wiem, ale śmierdzi okropnie. Śmierdziało fes. Dobra, Ala mi teraz tłumaczy. Ala studiowała archeologię. Także Tak, bo Piotr powiedział, że ciężko mu jest w to uwierzyć, że coś tam było ileś tam lat temu. ileś tysięcy lat temu. Tak, ja mówię, że to jest po prostu nauka, bo widać co w warstwach, jak się wykopuje. Na przykład jak byłam na wykopaliskach, nie wiem, czy się możecie skupić na tym, co mówię, jak mam ten pióropusz na łbie, ale okej. Jak są warstwy, no to widać, na przykład, nie wiem, my wykopywaliśmy, akurat ja kopałam w Czarnogórze i tam był starożytny Rzym kiedyś, no to było widać po prostu, z którego okresu są dane rzeczy, bo po prostu z danej warstwy się wykopywało monety, jakieś tam inne rzeczy codziennego użytku, mury, więc no, tak to działa. Tak się szacuje po prostu czas, jeżeli coś jest w ziemi. Ale na zewnątrz też teraz są takie badania zaawansowane, że naprawdę można z bardzo dużym prawdopodobieństwem. O, sprzedasz nam kamień? Co? We don't have money. How much for this stone? 1 dinar. Wow, cheap. Za dinara, Nice za siebie. tattoo. Thank you so much. Ale ma jeszcze nie dosyć. Tak, bo muszę jeszcze coś chciałabym dodać. powiedzieć, że bardzo istotne są również dokumenty i wzmianki o danych, nie wiem, budowlach na przykład. W ogóle no to też bardzo pomaga w datowaniu, tak jak była gdzieś jakaś wzmianka. Oczywiście nie zawsze takie coś może się pojawić. Oczywiście coś mogło być wcześniej, zanim się pojawiła gdzieś tam wzmianka o tym. Powiedziałam to słowo już 500 razy. Jeszcze raz. Nie, całkiem dużo. Ja chciałem tylko dodać jeszcze jedną rzecz na koniec. Patrzcie, jak mam ładnie chustę zawiązaną. Sama wiązałam. Ale jakby badania teraz są już takie zaawansowane, że naprawdę z bardzo dużym prawdopodobieństwem można wszystko określać. Tak. Jeszcze chwilę pochodzimy i powiem szczerze, że to jest naprawdę piękne miejsce, ale już mamy dość. Męcząco, Jesteśmy tak zmęczeni. cały dzień, no. Wstaliśmy o 5:30, jest już, która 11? Mniej więcej. No, po 11. Po Jeszcze 11. mamy całą drogę, wiecie, z powrotem, no nie? Więc jeszcze Tyle. nas czeka. No to w sumie wyjdzie tak naprawdę prawie 7 godzin No. wyjdzie. 7-8. Zależy jak szybko będzie nośnie. Dobra, idziemy dalej jeszcze i wracamy. No, powiedz jeszcze raz, że co? Dwójkę się łatwiej materiału robi. Bo normalnie to trzeba samemu wszędzie ustawić tą kamerę, żeby robić takie przejścia ładne. A tak to cyk. Ma się asystentkę. Tak, razy troszkę tego pomagiera. I ja tu nie dobrze.
I ostatnia miejscówka jeszcze, na którą będziemy zobaczyć. I później już się zawijamy w drogę powrotną. No, też pięknie wygląda. Wow. Chciałem przyjdziemy turystów. Widoczek niezły. Fajną ciekawostką jest to, że w czasach świetności tutaj Petry, czyli w tym czasie jak było najbardziej tu rozwinięte wszystko, to żyło tu tylko 20 000 ludzi. Albo aż. To jest 20. to jest bardzo na aż. czasy to jest dużo, no dobra, na tamte czasy to jest bardzo dużo, ale dla nas się to teraz wydaje, że to jest tylko po prostu, wiecie. No ale to jest bardzo No. dużo. Na tamte czasy 20 000 ludzi to jest... To jest bardzo, tak? Ile w Rzymie żyło tak na tym, nie wiesz? No ale to na pewno, ale no to dobra, na tam czasy 20 000 to dużo, no tak. Sprawdziliśmy teraz, ile żyło właśnie w Rzymie. W tych I czasach. jest spór. Jest spór właśnie, bo ludzie mówią, że między 600 000 a 1 800 000. To jest bardzo dużo i wtedy 20 000 tutaj to jest mała liczba. No ale wyobrażam sobie, że na tamte czasy po prostu 20 000 tutaj to było bardzo dużo. No, pamiętajcie, że jak przychodzicie tutaj, to nie jest tak, że musicie iść jedną trasą. Oczywiście przez wąwóz trzeba przejść, to jest jedna trasa, ale jak już wejdziecie do Skarbca, ale jak wejdziecie już do środka, to możecie po prostu zwiedzać tutaj Petrę różnymi trasami, z różną trudnością zwiedzania oczywiście. Tak, możecie sobie przy kasie biletowej wziąć taką ulotkę, taką broszurę, gdzie są zaznaczone wszystkie te trasy. Dokładnie tak. I przychodźcie w butach. Bo ja myślałem o tym, że wziąć sobie klapki elegancko, ale zapytałem mojego ziomka eksperta, z którym zawsze robimy głupie rzeczy w klapkach, idziemy w różne głupie miejsca. Zgadnijcie, o kogo chodzi. Polo, pozdro mordo. I jak on mi powiedział, że nie, że lepiej buty, to mu zaufałem. No i rzeczywiście w klapkach No i- byłoby to no. być bardzo niewygodnie. Tak, dużo piasku tu też jest. No i Piasek, trzeba się takie spinać kamienie po... wystające. No i się trzeba spinać też w wielu miejscach. Jak wejdziecie trudną trasę, to naprawdę spinaczka jest mocna. Także lepiej mieć buty. Z godziny na godzinę coraz więcej ludzi. Dobra, czas podsumować ten cudowny poranek, który spędziliśmy w jednym z 7 nowych cudów świata, czyli w Petrze. Niesamowite. Bardzo się cieszę, że tu przyjechaliśmy. Było to spełnienie jakiegoś mojego marzenia małego i się nie zawiodłem. Jestem zachwycony. To ja tylko powiem, że jakbyście się zastanawiali, o której godzinie tutaj iść, to zdecydowanie bardzo rano. Bardzo wcześnie. Znaczy nawet nie, znaczy musicie sprawdzić, o której schodzi słońce, bo bez sensu przed wschodem słońca, to jest oczywiste, żeby nie odwiedzić gdzieś tych pięknych widoków w ciemności. Ale w porównaniu do tego, ile jest teraz ludzi, jak wychodzimy, a jest godzina tam 12, do tego, ile było o godzinie 7, to... Zdecydowanie jest dużo gorzej teraz. Także lepiej się obudzić wcześniej i to załatwić. W ogóle jak tu przyjeżdżacie, no to zatrzymujecie się w miejscowości Vadimusa. Patrzcie, jak jedziecie na przykład od stolicy aż tutaj, po drodze prawie nic nie ma. Są Ale miasta... nie, i widoki są piękne. Widoki piękne, ale chodzi mi, że o miasteczka albo coś. No. No, my mieliśmy ciężko na przykład znaleźć jakieś coś, żeby zjeść po prostu po drodze, bo wszystko raczej wygląda jak opuszczone takie małe wsie, gdzie żyją nomadzi. A tutaj restauracje, bary z szyszami, hoteli dużo. Takie normalnie prosperujące turystyczne miasteczko. Dokładnie. I hotele, tak jak wam mówię, możecie znaleźć tak jak my na przykład za 90 zł, co jest bardzo dobrze, a możecie znaleźć za dużo więcej. Jeśli wam się podobał ten odcinek, zostawcie subskrypcję, lajka i napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, jak wam się podoba Petra i czy macie zamiar się kiedyś tutaj wybrać, albo czy już byliście i jak wam się podobało. Trzymajcie się, pozdrawiamy, do następnego.
z ważnych rzeczy, którą musicie wiedzieć, to, że Peru i do... Jakie Peru? Zatrzymaj. Dobra, jedną z ważnych rzeczy musicie wiedzieć o tym, że w 2007 roku podczas głosowania i wyboru 7 nowych cudów świata Peru... Jeszcze raz. Powiedz, co gramy? Arabskiego Chińczyka. Ale to było niepoprawne politycznie. Ale tak gramy, bo on powiedział, że to jest jordańska gra, ale w sumie to jest jak nasz Chińczyk, nie? Ale fajnie się gra bardzo. Tak, a ja piję przepyszną, w ogóle to jest herbata, nie wiem czemu jest taka biała, bo to chyba jest mleko, imbir i miód, pychotka. I oczywiście fajka wodna.